Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu testowania radiotelefonów. Dzisiaj te oto tutaj małe urządzenie, o którym będę mówił. Urządzenie dostarczył kolega Łukasz z 9 okręgu, także dzięki Wam pewne rzeczy mogę przetestować i zawsze zaznaczam, że jeżeli chcecie i jesteście chętni podesłać mi jakieś urządzenie do testów, chętnie taki test wykonam. Na początku zaznaczę, że urządzenie zapowiadało się fajnie, natomiast są pewne problemy i jeżeli ogląda ktoś, kto takie urządzenie posiada, bo urządzenie jest bardzo mało popularne w obecnej chwili, tutaj wiele na jego temat i użytkowników też nie znalazłem, to prosiłbym o sprawdzenie, czy te elementy, które pokażę tutaj w filmie, te problemy jakie są, czy one również występują w Waszych egzemplarzach. Bo nie wiem, czy to jest wina tego egzemplarza, czy są to problemy programowe i występują we wszystkich tutaj urządzeniach. A więc po kolei. Urządzenie dwupasmowe standardowo, VHF, UHF, urządzenie analogowe tylko i wyłącznie. Dodatkowo odbiera pasmo lotnicze. Tak, po chwili tutaj, jednym dniu, którego się bawiłem, jeżeli chodzi o sam odbiór, nie widzę żadnych problemów. Modulacja nadawcza też jest fajna, mimo że jest to urządzenie, gdzie wszystko znajduje się w tym ręcznym tutaj, nazwijmy to, sterowniku, to dźwięk, jaki z tego głośniczka tutaj wychodzi, jest bardzo przyjemny, na bardzo wysokim poziomie, dosyć głośny, także pod tym kątem tutaj na plus dla tego urządzenia. Jeżeli chodzi o pasmo lotnicze, no tutaj śladowo czasami coś odbieram, ale widać dzisiaj za słabo. O, ślad się pojawił, czyli czułość wychodzi bardzo fajna. Tutaj wchodzę, o przepraszam, 128, 800. Na szybko pokażę, jak odbiera częstotliwości lotnicze. No mam nadzieję, że zaraz coś się odezwie. No jak słyszeliście, odbiór jest bardzo poprawny, bardzo przyjemny. Niestety to, co już na minus tego urządzenia, regulacja głośności, to był poziom 1. On jest naprawdę bardzo głośny, zwłaszcza w AM-ie, jest dużo głośniejszy niż w FM-ie. Nie można osobno tutaj zmieniać tej głośności, można tylko pogłosić. Kroki tutaj są dosyć duże, także nie można ustawić sobie radia z poziomem głośności takim, jakim by się chciało. Przynajmniej ja nie lubię tych regulacji plus minus. Kiedyś standardowa, zwykła, analogowa pozwalała na ustawienie dowolnej tutaj modulacji. Tak pokrótce, co samo radio posiada. Ja tutaj zmienię częstotliwość, żeby nam nie trzeszczało. Jak widzieliście i widzicie, ekran no jest podobny do wielu urządzeń produkcji chińskiej. Także niczym się specjalnym nie wyróżnia. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, no standardowo też tutaj nie będę się opisywał, bo są to standardowe funkcje jak już we wszystkich tego typu radiach. Ma oczywiście jakieś swoje dodane, nie wiadomo jak funkcjonujące selektywne wywołania, ale to w każdym Chińczyku coś takiego jest. Tak samo jak ten scramble, który w innych jest oznaczany jako enkrypcja, a tak naprawdę to jest nadawanie jakiejś podnośnej. Kompand, kompresja przy nadawaniu, ale nie udało się specjalnie tego tutaj uzyskać. Tutaj mamy takie dwie funkcje Quick Team Transmit, Quick Team Receive. To jest przesyłanie radiowo parametrów urządzenia, czyli ustawień, jakie w danym radiu są, do drugiego. Nadaje to bardzo długo, na częstotliwości 442 chyba mega. Takiej dziwne, nie wiem, czy to się da zmienić, no tutaj w tym menu nie ma, może programowo by się dało, ale nie ma oprogramowania do tego urządzenia, także taka ciekawa, dziwna funkcja. No wywołanie, jakieś digital serve, ale to nie wiadomo co to jest. No, opisów, dokumentacji do tego radia praktycznie nie ma, tak samo nie ma oprogramowania, także podstawowe rzeczy tutaj są takie same jak w każdym tutaj chińskim radiu. Oczywiście odbiornik radiowy istnieje, to jest standard. Tu mamy informacje i tu jak widzicie wersja jest T7600UV. Wersja pierwsza oprogramowania, może dlatego taki błąd. Natomiast radio mamy ABRE,
AR 7600 i ono występuje również pod nazwą Yanton TM7600UV i to pewnie są dokładnie te same radia markowane różnymi firmami, być może to też jest ta sama firma i tutaj jak widać było te inne oprogramowanie. Więc wracając do tego, co powiedziałem, urządzenie zapowiadało się fajnie. 2 odbiorniki, to co razu Wam pokażę, że nadajemy na jednej. Otworzyło się. I teraz na drugiej. Także obydwie częstotliwości tutaj odbierają jednocześnie, czyli są 2 odbiorniki, nie tak jak w większości urządzeń jest jeden. Także to bardzo fajna funkcja. Samo urządzenie, jeżeli chodzi o gabaryty, jest niewielkie. Tu macie centymetry, więc od razu widać, dlatego nie podaję wymiarów, bo to leży na macie, gdzie jest miarka. Bardzo lekkie, ten odlew taki niby aluminiowy, ale dziwny. Wiatraczek, który się włącza w momencie, kiedy nadajemy i ten panel podłączany tutaj z przodu do radia. Z przodu mamy jeszcze złącze USB, tak samo mamy złącze USB-C na panelu sterującym. Ale oprogramowania nie ma, jak już wspomniałem, więc tak naprawdę do niczego tego nie można wykorzystać. Ale przejdę teraz do tych rzeczy nieciekawych, tak to nazwijmy. I oto proszę kogoś, kto może posiada takie radio, żeby coś takiego sprawdził. Pierwsza rzecz. W tej chwili mamy 2 VFO. Możemy oczywiście przejść sobie... Gdzie to jest? Znajdźmy tutaj, chyba już przeleciałem. Dual Watch. A nie, przeleciałem jeszcze. Jak słyszycie, każdą oczywiście funkcję czyta. Można to wyłączyć, jak komuś to przeszkadza, także tego nie musi. Double work. I robimy close, no to on-off bardziej by mi pasowało, ale i wyszliśmy. No i teraz mamy jedną częstotliwość. Radio nadaje, odbiera. Teraz przejdźmy na 434, takie sobie tutaj wybrałem na testy. Chodzi i lotniczą i chodzi bardzo ładnie. Tak jak mówię, za głośno, nie da się tego ściszyć. To jest minimum, jest bardzo głośne. Za to oczywiście nie ma tutaj tego problemu ze zniekształceniami, jak w wielu innych urządzeniach na paśmie lotniczym, czyli AM. No i wróciliśmy na 149. No, wydaje się, że wszystko jest ok. Teraz wrócę w tryb dwupasmowy. Przejdę na VFOB. Jesteśmy na B. No, zabudziło się, znaczy nadaje. Teraz ja nadaję na Baofengu. No i cisza. Nic tutaj się nie pojawiło nam. Radio nie odbiera. No to 144 900. Idźmy na pasmo dwumetrowe. No i tu odbiera. Co ciekawe. 434. Nic. Lotnicze. Poczekajmy chwilę. No odbiera. 434. Nie odbiera. No więc to już jest pierwsza rzecz, taka dziwna. Co więcej, w tym trybie, gdzie mamy jedno VFO, nie możemy go zmienić. No to już jest ciekawostka, bo w każdym radiotelefonie VFO możemy zmienić, jeżeli jesteśmy w trybie jednego. Tutaj już nie, tu mamy albo A, albo B. Także wracam do pracy dwu i zobaczmy. No i już odbiera. I tak samo
Widzicie? A teraz jak wróciłem, nie odbiera na 149. To już kolejny moment, kiedy mi się zablokowało. I dopiero po naciśnięciu PTT wróciło. Już tak miałem parę razy. Raz radio przestało w ogóle cokolwiek odbierać. Musiałem wyłączyć zasilanie, ale całkiem, nie wyłącznikiem, żeby odbierało. Także no to już jest takie mocne błędy, które no w efekcie mogą uniemożliwić pracę, bo coś zmienimy, przestawimy i nie wiemy, że radio nam nie funkcjonuje. Ale jest też kolejna rzecz. Tutaj na antenie to pokażę. Wejdę na częstotliwość, gdzie coś odbieram. I pewnie słychać teraz, że to w tej chwili ta transmisja jest bardzo cicha, a jak głośna była transmisja AM-owa. No i jestem tutaj. Coś tam odbieram, no mogę sobie oczywiście zmienić. Nie ma problemu, to działa. No i teraz chcę przejść sobie na pasmo lotnicze. Słyszycie, co się dzieje? On przeszedł, ale przy każdym włączeniu funkcji on pod spodem niejako nadal. O, widzicie? Tu chciałem nadać, zaczęło szumieć. Każdy moment otwarcia głośnika powoduje, że to radio pod spodem słucha tego sygnału. No i teraz już zwariowało, dopiero po naciśnięciu PTT wróciło do normalnej pracy, teoretycznie normalnej, bo na 149 odbiera, czyli teraz jest normalna praca i znowu 128. O. No i widzicie, że pod spodem każde naciśnięcie, załączenie głośnika powoduje, że ten sygnał się pojawia. Ja zrobię. No, słyszycie pod spodem cały czas tamto ustawienie, którego już nie powinno być. Nie powinien nic odbierać. Ustawimy squelcha. Nie mogę bardziej ściszyć tutaj. Przy otwartym squelchu teraz coś tam w tle też słychać tamtą transmisję. O, a teraz zamknąłem squelch. Przez chwilę było. I słyszycie, że jak jest odbierany sygnał w paśmie lotniczym, to w tle też słychać tą częstotliwość z pasma UHF. I tak to się dzieje w momencie, kiedy zmieniamy częstotliwość przy otwartej blokadzie. Czyli kiedy mamy odbierany jakiś sygnał i zmienimy częstotliwość, to nam to głupieje. No oczywiście jedyna możliwość to jest wyłączyć. No i teraz tego nie ma. No ale to nie o to chodzi. Także tu pod tym kątem obsługowym zmiany częstotliwości VFO, częstego blokowania, no jest jakiś błąd. Czy to jest błąd programowy? No pewnie tak. Czy to jest wina tego egzemplarza? Nie wiem, dlatego po raz kolejny zaznaczam, bo może ktoś przewinął film i tamtego momentu nie słyszał, że jeżeli macie tego typu urządzenie
to sprawdźcie, jak ono się zachowuje w ten sposób, co ja robiłem. Ustawić częstotliwość jakąś, gdzie coś będzie nadawało. W tej chwili jak ustawiam normalną, no to nic się nie dzieje, no bo blokada jest zamknięta. Ale jeżeli ustawię częstotliwość, na której coś będzie odbierał i zmienię, jeszcze raz to zrobię, mamy częstotliwość i przechodzimy na... A jeszcze zobaczę, jak przejdę na pasmo na przykład. No to teraz już ten odbiór został na stałe. Jak przeszedłem na pasmo VHF, a nie na lotnicze, a zobaczmy, czy on odbiera na tej częstotliwości 145 cokolwiek. W ogóle gdzieś cokolwiek odbiera. No na 145 nie, a na 144 900. Bo oczywiście cały czas to robię na... No i tutaj odbiera, czyli została ta częstotliwość, drugi odbiornik chodzi, pierwszy zwariował. Weźmy jeszcze raz to samo. I teraz 140, 145 i 144 900. No nie ma problemu, odbiera jedną i drugą. Także widzieliście tutaj potężny problem, który no, dla mnie dyskwalifikuje to urządzenie totalnie, bo no, ja często zmieniam, próbuję różne rzeczy. No, to jest kwestia zwykłego operatorstwa urządzenia, więc czegoś takiego nie powinno być. Oczywiście radio oprócz tego ma tryb kanałowy, pamięci, 2x250 pamięci, także można sobie tutaj wpisać, z tym nie ma problemu, ale to wszystko tutaj też w taki sam sposób, można powiedzieć, wariuje. Będę miał może problemy no właśnie, będę miał problemy przy testowaniu odbiornika, wtedy jak zmieniam częstotliwość, to mam nośną, więc będę musiał wyłączyć nośną, zmienić częstotliwość i tak dalej, bo te radio wtedy zgłupieje. No także widzicie tutaj, nawet do czegoś takiego jest tutaj to problematyczne. Co jeszcze z uwag? Brak przycisków funkcyjnych, żeby można było przyciskiem otworzyć sobie na przykład squelcha. Nie ma czegoś takiego, za mało tego tutaj jest i to co wspomniałem, tutaj te głośności. Radio ma 30 W z założenia, czy tyle będzie miało, zobaczymy. No i przechodzę w tej chwili do testów już radiowych, tu więcej nie będę wpisywał. Odporność sprawdziłem, ma na dosyć dobrym poziomie. Można to spokojnie jako radio bazowe używać. U mnie cały dzień chodziło na różnych częstotliwościach. Wszystko to, co na dobrych radiach odbieram, odbierało. Nie było jakichś problemów ze zamiennikami, ze skrośnymi czy innymi. Także pod tym kątem wszystko tutaj funkcjonuje całkiem sensownie, gdyby nie te problemy ze sterowaniem. Także ja teraz podłączam przyrząd i zaczynamy od pomiarów nadajnika, potem odbiornika i na końcu zobaczymy, jak wygląda widmo tego urządzenia. Wszystko mamy podłączone. Zaczynam od pasma VHF, mała moc. Tutaj zrobimy 3 pomiary, bo urządzenie ma 3 moce, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Mała moc 16,6 W. Średnia moc ciekawe 16,6 W. Czyżby przełączanie mocy nie działało? A, nie przełączyłem, przepraszam. Dobrze, jeszcze raz. 27,2. A radio ma 30 W, więc tak trochę dziwnie. I high power, duża moc 39. No czyli radio ma sporo więcej niż podane jest w parametrach. Wiatrak mocno chodzi w tym urządzeniu. No i to samo zobaczmy na paśmie 435 MHz. Mała moc 8,70. No tutaj znacznie mniej tego jest. Średnia moc
17,2, czyli też dużo mniej. I duża moc 30. No czyli na paśmie UHF jest znacznie mniej. No i teraz szybko przelećmy te końcówki pasma. Zacznijmy z górnego. 137. Duża moc oczywiście tylko. 35 watów. 157. 32 waty. I 173. 34 waty. No mniej więcej równo się rozkłada ta moc, także tutaj nie ma większego problemu. I to samo na paśmie teraz. UHF 400 mega zacznijmy, czyli tam gdzie radio jeszcze pracuje. No tutaj na... A nie, to było co innego. 26 watów i troszeczkę mniej. 421. 28, no przybliżone, 454, 28 i 400. No tu możemy dać 478, bo ono podobno do 480 mega chodzi. Tak. Czyli bardzo ładnie. Tu widzicie na wskaźniku częstotliwości miernika, ta częstotliwość jest prawie że idealna, można powiedzieć. No, w czasie nadawania troszeczkę idzie do góry. Zobaczmy na paśmie 20 Hz, 30. Także bardzo ładnie trzyma częstotliwość. Chwilę ponadawaliśmy, radio jest lekko, no jest dosyć ciepło, nawet nie lekko, także grzeje się. W tej chwili przełączam się na pomiar odbiornika, będziemy mierzyli czułość. Już mamy podpięty zestaw do pomiaru czułości. No i kolejny problem. Dźwięk jest z głośnika, mimo że z tyłu podłączyłem głośnik zewnętrzny. No to zakładałem, że ten głośnik się tutaj wyłączy, a on dalej jest. Może gdzieś to się da ustawić, nie wiem. Na tą chwilę zostawiam tak jak jest, troszkę głośniej będzie to w tej chwili ten ton słychać, no ale nie mamy wyjścia. No i próbuję teraz pomierzyć tą czułość. Przestawiłem w tryb jednobandowy, jedno VFO. Może się uda jakoś tą częstotliwość przestawiać, no zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Zaczynam od 145. I zobaczymy co nam wyjdzie. 0,18, no czułość rewelacyjna można powiedzieć. Oczywiście w trybie narrow, zachrywam tutaj, żeby tego, a nie, mogę ściszyć, także w trybie narrow tutaj to jest. No i tu jest problematyczne teraz, jak to zrobić, żeby zmienić częstotliwość. No dobra, przerzucamy na 435. No niestety, radio dalej tam pod spodem, słuchaj, zmienię. No i teraz odbiera dwie częstotliwości. No, czyli ten sam błąd. Więc wyłączę i włącząc niejako pomiar tutaj w tej chwili, no strasznie uciążliwy. Więc chyba sobie tutaj odpuścimy. Mogę zrobić test jeszcze. Odpowiedzi częstotliwościowej. Mocno wycina wysokie częstotliwości. Przy 3 kHz już jest minus 14 dB. Przy 150 już jest minus 41, ale przy 300 Hz mamy mocne podbicie aż o 10 dB, także dlatego tak ładnie basowo słychać z tego głośniczka. Oczywiście basowo w cudzysłowie, bo tutaj 300 Hz to nie są jeszcze wielkie basy, ale no ma mocno podciągnięty dół, co widać po tej charakterystyce. Co tu jeszcze możemy sprawdzić? No muszę wyłączyć w takim razie
Generator przestawia się na 435 i zobaczymy, jaka jest czułość w paśmie. I generator jest. I sprawdzamy czułość. Zero 0,26, no czyli troszeczkę gorsza niż w paśmie UHF, VHF, ale na bardzo przyzwoitym poziomie. Także tutaj chyba dużo więcej nie będę robił. Jeszcze spróbuję zobaczyć, powiedzmy na 121. Jesteśmy w paśmie lotniczym i tutaj jeszcze spróbuję zrobić na szybko test otwarcia blokady, albo na szybciutko ustawimy modulację na 50%. No już śladowo słychać. To prawda, SINAT tutaj nie jest odpowiednim parametrem. Przy 0,20 mikrowolta otwiera się blokada i śladowy poziom mamy. Także nie jest źle. Sami widzicie, tutaj SINAT 12 osiągamy przy 0,67 mikrowoltach, ale w AM-ie z SINATem nie do końca będziemy się bawili. Także czułościowo jest ok. I teraz ostatnia faza, czyli pomiar widma nadajnika. Zobaczymy, jak nadawczo to radio się sprawuje. Także przepinam i za chwilę zobaczycie resztę pomiarów. Już mam analizator podpięty i na szybko mała moc na paśmie 145. No widzimy jakieś prążki w bardzo dziwnych miejscach. Sięgają nawet minus 7 dBm, czyli dosyć duże. No dziwne to zjawisko. I 435 na małej mocy. No to tu mamy problem potężny. Mamy jakiś prążek plus 10. Zaraz sprawdzimy, gdzie on jest. No dobra. Przejdźmy na dużą moc, bo często to się zmienia na dużej mocy. I tutaj też na dużą moc. I mamy dużą moc 145 MB. No tu się niewiele zmieniło, prążki się trochę podniosły. I 435 MB. Tutaj powiedzmy trochę to się poprawiło, aczkolwiek ta druga będzie harmoniczna, jest też troszeczkę za duża. Czyli ogólnie rewelacji nie ma. Ja teraz zniknę z mikrofonem i będę chciał pomierzyć te prążki, które się pojawiają. Może być mnie troszkę słabo słychać. Jestem przy przyrządzie, który jest hen od mikrofonu i ode mnie. I zaczynamy. 145. I lecimy markerem do pierwszego prążka. Pewnie go jest. 868 mniej więcej. No bardzo dziwna częstotliwość. Tutaj w granicach 1006 i ten w granicach 1158. Czyli no bardzo dziwne te prążki są. I teraz wejdźmy na 435, na tą małą moc, gdzie te radio sporo siało, i patrzmy tutaj. Wow. No tu mamy drugą harmoniczną. Szerokość pasma, więc tutaj pokazuje nam mniej więcej. Zmierzymy sobie potem dokładnie. A to jest w okolicach, ten prążek w okolicach 507 mega. No ciekawostka. Co to jest? 507. Mamy tutaj, jest. Dokładnie, on będzie teraz sobie. Pójdziemy do niego. 509, 166, 9 i 3 dBm.
No to w ogóle nie wiadomo co to jest, a zmieńmy teraz częstotliwość powiedzmy o 25 mega, 25 kHz, poszliśmy do góry, no i prążek też mniej więcej o tyle się przesunął, widać, że się zmienia tutaj. Nie jest to zbyt zachęcające. Zobaczmy jeszcze pomiar tej drugiej harmonicznej. ...435, czyli 870. Moc mała. Minus 12. Znowu zniknąłem. Moc duża. Minus 9. No to jest tak na pograniczu. Jak tu byśmy podliczyli, no jest to tak na pograniczu, ale to no troszeczkę za słabo to jest, także no cóż, no pod tym kątem to urządzenie też nie wypadło za dobrze. Co prawda te 10 dBm mniej więcej tego prążka to jest 10 mW niby, ale z taką mocą to może być nas ładnie w różnych miejscach słychać. Minus 9 to jest 0,1 mniej więcej mW. Także tutaj pod tym kątem, no cóż mogę powiedzieć, nie wypada to zbyt ciekawie, jeżeli chodzi o te urządzenie. No teraz podsumujmy. Urządzenie odbiorczo byłoby ciekawe, funkcjonalnie nie działa. Dalej nie wiemy, czy to ten egzemplarz, czy wszystkie. Nadawczo no jest troszeczkę za słabo. Powiedzmy te poziomy jeszcze jakoś można by tu przepchnąć na upartego, zwłaszcza jak nadajemy dużą mocą, ale to nie jest to, co trzeba. No na małej mocy już na paśmie UHF to jest tragedia. Nie wiem, co tutaj powiedzieć. Nie polecam tego urządzenia. Lepiej go nie kupować. Chyba że trafi mi się ktoś, kto będzie miał taki sam egzemplarz, ewentualnie tej drugiej firmy, i przetestujemy inną sztukę. I zobaczymy wtedy porównanie, czy będzie to wyglądało tak samo, czy też inaczej. To tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydały. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału, kontakt ze mną głównie przez profil na Facebooku, Messengera, maila. Tam mnie możecie znaleźć i ze mną się kontaktować w każdym temacie, jak również w tematach serwisowych, co tutaj na filmie w przelatujących napisach czasami widać. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmów. Do zobaczenia.